Cześć Wam, nazywam się Patryk Kurz, zajmuję się fotografią przyrody, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obserwować, sfotografować bobry, bo zazwyczaj widzicie gdzieś tam ich ślady żerowania. Wszyscy myślą, że one głównie nocą są aktywne, a ja Wam pokażę, gdzie poszukać miejsc, gdzie je fotografować albo obserwować, w jakich godzinach mniej więcej się zasadzić na nie, i myślę, że zwieńczycie to wszystko sukcesem, więc zapraszam Was do odcinka. Zobaczcie, jakie mega kolory tam wychodzą, a ja już mam taką sztos obserwację na termo, zaraz Wam pokażę. Dwa bobry żerują na trawie, a nad nimi groblą leci lis. Potem zaleciał dalej, to znowu sarna była. No i udało mi się dojść też bobra, który tam właśnie na trawie sobie żerował. No poranek już jest piękny. Tutaj możecie zaobserwować miejsce bytowania bobrów, bo jest pełno gdzieś tam ściętych drzew. Tutaj mają swoje nory pokopane, bo to nie zawsze jest tak, jak tam w filmach pokazują, że żeby bóbr żył, to musi mieć tamę, musi mieć rozlewiska, musi mieć tą tak zwaną żeremię, gdzie jest naznoszone pełno gałęzi i on w niej siedzi. Często w starorzeczach bądź uregulowanych rzekach, gdzie są na przykład wały, to jest zawsze problematyczne, bo ludzie się boją, że no te wały pękną przez te bobry. Była teraz akcja przecież niedawno, jak pojawiły się te duże powodzie, no to jakieś asy po prostu, bo to ciężko inaczej nazwać, stwierdziły, że te powodzie wszystkie powstały przez bobry. Tu te bobry są od lat, zaraz za tymi sosnami są zabudowania. Nikt się jakoś totalnie nie obawia, że przez te bobry po prostu stworzą się jakieś rozlewiska z zawałem. No i tak jak wspomniałem, nie zawsze gdzieś te miejsca są kojarzone z tymi tamami. Na takich spokojnych rzekach, gdzie jest gdzieś około metra już głębokości, półtorej, one nie mają potrzeby po prostu budowania tych tam, spokojnie sobie mogą żyć i plus minus tak gdzieś te miejsca wyglądają. One dosyć często żyją w takich spokojnych rzekach, więc możecie sobie wybrać jakąś taką, jak macie w okolicy u siebie, i poobserwować, czy są oznaki żerowiska, czyli tak jak tam gdzieś na środku widać ścięte gałęzie, o tutaj na wprost. Zaraz Wam pokażę więcej miejsc takich oznak żerowania, gdzie od razu poznacie, że tutaj w okolicy swojej macie bobry. Patrzcie, jaki fart. Tu fotografuję bobry na rzece, a na te drzewo mi tu dudek przyleciał. I a propos bobrów, to dobrze jest obserwować po prostu takie kręgi wody. Mam jednego młodego osobnika właśnie tam pod tą wieżbą. Od razu widać, że coś mąci wodę. One nawet jak tam pod wodą pływają, to takie fale zostawiają. Wtedy już mniej więcej będziecie widzieli, gdzie popatrzeć. A z tym dudkiem to szok, bo płynie bóbr.
Plusem tego, że to miejsce jest blisko zabudowań, to to, że tutaj te ptaki już są w miarę przyzwyczajone do człowieka, więc nie są takie płochliwe. I tu na wprost widzicie dwie nurogęsi, które już mi się udało sfotografować, a tu zaraz obok mnie możecie zaobserwować mniej więcej jak bobry zgryzały. One po prostu tną jakby, no ciężko to opisać pod względem wizualnym, ale jak sobie popatrzycie po prostu tutaj, o, to jest nawet, są takie wyżłobienia po prostu po ich twardych zębach. Zęby bobra w ogóle są pomarańczowe, czasami nawet aż w taką czerwień wchodzą, a wszystko przez to, że mają bardzo dużo żelaza w sobie, dlatego są też takie twarde. Przy czym no bóbr musi cały czas coś gryźć, bo te zęby mu cały czas rosną, jak każdemu gryzoniowi. Więc gdyby tam przestał żerować, gryźć takie twarde rzeczy, no to mogłyby mu te zęby przebić po prostu ciało. To też zgryzione, jak ołówek to wygląda. Tu jest pełno właśnie takich zgryzień. Kiedyś właśnie siedziały w tym miejscu bardziej, aczkolwiek później Wody Polskie chciały wzmocnić wały, no i częściowo zasypały im te nory. Utwardziły też tak jakby brzegi takim płotkiem, coś w tym stylu. No i te bobry się wyniosły 500 metrów dalej. Jak widzicie, tutaj nurogęsi w ogóle się gdzieś tam mnie nie boją. Pozwoliły mi w miarę blisko do siebie podejść. Ja myślę, że dzieli nas gdzieś około 10-12 metrów. Mogą sobie zejść nawet tym wałem niżej, żeby uzyskać lepszą perspektywę. Zaraz pokażę wam filmik, jak one się ciekawie czyszczą. Zobaczcie, jakie one mają twarde zęby, że są w stanie gdzieś tam zgryźć tak grube drzewo. I tu możemy zaobserwować, gdzie bóbr podchodził do tego 2 razy przynajmniej. Raz to gdzieś tam zgryzł tutaj ten stary ciemnokolorowy, czyli ten szary fragment. Drzewo gdzieś próbowało się odratować, tutaj zaspoiło swoje rany, po czym teraz od niedawna, bo widać, że to są świeże zgryzy, bo są jaśniejsze, zrobił drugie podejście. Z drzewami w ogóle jest tak, że one swoje takie soki życia, tak jak człowiek ma krew, to one po prostu przekazują to głównie korom, a więc jeżeli zostanie dookoła obgryzione, no to zaczyna drzewo umierać, bo nie ma jak sobie do góry gdzieś tam tych soków życiowych przekazywać. A tu mam ciekawą obserwację, bo patrzcie, kurczę, ile się tu mrówek gdzieś tam nazbierało. Też tutaj starają się pewnie jakieś resztki soków wyciągnąć z tej kory, bo soki drzew zazwyczaj są słodkie, więc a mrówki lubią bardzo cukier.
to jeżeli chcielibyście zaobserwować te bobry, to najlepszymi miesiącami to będzie gdzieś tam od połowy maja. One gdzieś w ogóle już na początku wiosny zaczynają aktywnie działać, bo muszą stworzyć sobie, uzupełnić zapasy po zimie, ale w połowie maja, koniec maja, gdzieś tam już młode są na tyle większe, że samica nie musi je karmić, więc aż tak często, więc jest większa częstotliwość, że wam coś wypłynie. Wtedy też od tego terminu zaczynają czasami się już młode pokazywać. Początek czerwca to już jest w ogóle super i gdzieś tak do połowy lipca jest taka wzmożona aktywność bobrów. Wtedy najlepiej w ogóle się wybierać gdzieś przynajmniej godzinę przed wschodem, usiąść sobie w pobliżu tych żeremi czy nor i po prostu czekać, aż one gdzieś tam zaczną się w tym miejscu kręcić. Ja tak dzisiaj zrobiłem i jak wschód miałem o 5, to jeszcze tak do 6:15 mi się kręciły. Drugą taką porą aktywności to gdzieś u nich się zaczyna w okresie takim letnim, 2 godziny przed zachodem słońca, więc tu też macie szansę zaobserwować, jak te bobry gdzieś tam żerują. Najlepiej po prostu wybrać się trochę wcześniej, spokojnie usiąść na miejscu, bo one są mocno wyczulone na ruch przede wszystkim. Tak to są w miarę ślepe, ale widzą gdzieś tam zarys sylwetki. Jeżeli będziemy za nimi chodzić, próbować je podejść, to często mogą się spłoszyć. Druga sprawa to patrzcie też na kierunek wiatru. Bobry mają dosyć dobry węch. Nawet zaobserwujecie czasem, jak on płynie i tak zaczyna nosem do góry ciągnąć, no to widać, że węszy po prostu coś mu już się wstępnie nie spodobało i są dwie opcje. Albo podpłynie do was bliżej, żeby sprawdzić, co to się dzieje, albo zawinie, po prostu będzie jeden wielki plusk ogonem i możecie poczekać i to właśnie zalecam, bo one często robią tak, że uciekną pod wodę, ale za jakieś parę minut wypłyną i sprawdzą, czy już jest wszystko ok. Wtedy je możecie złapać. Tak jak mówiłem, znaczy tak za chwilę o tym będę wspominać. Wypatrujcie po prostu kręgów na wodzie, wtedy najłatwiej gdzieś je wypatrzyć. Będziecie wiedzieli mniej więcej, że jak się woda gdzieś tam porusza, że one gdzieś w tym miejscu za chwilę mogą wypłynąć. No i bobry są też dosyć mocno rodzinne. Tam często jest tak, że do 2 pokoleń grupa rodzinna się trzyma, więc jak zaobserwujecie jednego osobnika i gdzieś wam odpłynie, to się nie zrażajcie, bo może być ich jeszcze kilka. Więc po prostu siedzieć spokojnie, czekać i tyle, taka recepta. Przyjść szybciej. Ja mam nadzieję, że wam się uda je sfotografować, czy sfilmować, czy zaobserwować. Dajcie znać w komentarzach, ile mam właśnie fotografów przyrody, a ile takich obserwatorów przyrody, gdzie dopiero gdzieś tam zaczynają tą przygodę, albo są już na tyle zaawansowani, że chcą mniej więcej się podszkolić. No ja powiem szczerze, teraz znowu przechodzę koło tych żeremi, jest godzina 7. Patrzę i tam już znowu jakiś ruch wody jest, więc one muszą naprawdę aktywnie gdzieś tam teraz żerować i znosić po prostu to jedzenie, żeby im nie zabrakło. Najlepsze takie obserwacje są też właśnie od połowy tego lipca, no nawet i tam gdzieś do tego sierpnia, września, ale wtedy dzień już jest krótszy. Już jest ciężko zaobserwować aż tak, ale wtedy to tym bardziej noszą tego pokarmu, bo gdzieś w październiku, listopadzie one już muszą mieć po prostu te zapasy, tam część liści opadnie, a najlepiej smakuje tak jakby te świeże drewno, które gdzieś tam liście mają, soki puściły, to ja widzę, że jak mają do wyboru taką zieloną wierzbę, która dopiero co pędy puściła, a jakieś taką stare drewno, które już leży od jakiegoś czasu, to oczywiście, że zawsze wybiorą po prostu te
drzewo z świeżymi pędami. I część z Was na pewno ma ciemniejsze obiektywy, więc weźcie sobie gdzieś tam monopo, a najlepiej statyw. Fajnie jest mieć samowyzwalacz, wtedy jesteście w stanie nawet pół godziny przed wschodem słońca gdzieś już robić zdjęcia. Ustawicie sobie gdzieś bardzo długi czas naświetlania. Te bobry to zazwyczaj są dosyć ospałe, więc dosyć łatwo je trafić na długim czasie naświetlania. Często gdzieś tam stoją w tej wodzie, na zasadzie woda gdzieś tam przepływa, a one potrafią się tak jakby lewitować w tej wodzie w miejscu, więc nawet jesteście w stanie złapać na 1,50, 1,25 gdzieś tam tego bobra, więc nie zrażajcie się tym, że macie ciemne obiektywy. Wiadomo, że te osoby, które mają jaśniejsze obiektywy, będą miały trochę łatwiej. Ale w tym okresie właśnie, gdzie jest połowa maja, czerwiec, połowa lipca, jest na tyle długo jasno, że ta noc jest za krótka, żeby te bobry się najadły, że tak powiem, czy wykonały te swoje wszystkie aktywności, więc łatwiej jest złapać przed zachodem słońca albo po wschodzie słońca. I pamiętajcie, że jeżeli macie możliwość, to starajcie się zejść po prostu jak najniżej. Ja siedziałem tam w linii brzegu, żeby mieć taką perspektywę, tak jakby się pływało z tym bobrem. Wtedy te zdjęcia najciekawiej wychodzą. O, krzyżówka z młodymi tutaj płynie. No to są właśnie plusy fotografowania w miejscach, gdzie nie ma za dużo po prostu osób. Jedna z młodych była na tyle ciekawa, że podpłynęła mi na jakieś, nie wiem, 3 metry. Tak popatrzyła i dała nura. Potem popłynęła do reszty. No więc udało się ją fajnie złapać. A jeszcze wcześniej udało mi się złapać parę czernic i też się praktycznie w ogóle nie bały, więc znowu norogęś płynie. Więc fajnie sobie jest tak usiąść, posiedzieć i zazwyczaj coś się zaczyna dziać. Co do jeszcze tych młodych, jakbyście chcieli się stricte na nie nastawić, no ja w tym roku będę chciał mocno je przyfotografować, no to gdzieś najlepszy okres to jest właśnie koniec maja, a najlepiej to już w ogóle czerwiec, początek lipca. Więc ja Wam życzę powodzenia z tymi młodymi. Wy też trzymajcie za kciuki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możecie się tam dzielić obserwacjami, wysyłać mi na Instagrama, więc na Patryk Kurz Fotografy. Więc u mnie też się może wkrótce pojawią, bo tu mam już kilka osobników tych bobrów. To jest duża szansa, że się udaje złapać z młodymi. A propos jeszcze krzyżówek, to tu przede mną płyną dwa samce. No jak widzicie, u krzyżówek jest tak i w ogóle zazwyczaj kaczek, że w pary one się łączą tylko w tokowiska. Potem zostawiają samce swoje partnerki i każą radzić sobie im same. One same wychowują gdzieś tam potomstwo. Zazwyczaj tego potomstwa mają większe ilości, stąd jest większa szansa, że jakiś z osobników przetrwa po prostu. Te krzyżówki często mają też lęgi gdzieś wyżej i ostatnio mój teść gdzieś pojechał na inspekcję pewnego budynku i się okazało, że krzyżówki tam lęk wyprowadziły po prostu na dachu. Trzeba było gdzieś te młode ściągać razem z matką, bo jakby tak próbowały potem zeskoczyć, to z takiego drzewa, dziupli, no to na miękką ściółkę to nie ma problemu, ale jeżeli będą skakać po prostu na beton z ponad 20 metrów, to dobrze się to raczej nie skończy. Co w ogóle do pokarmu bobrów, czym one się żywią? No głównie drewnem, ale gdzieś w okresie
lipca, nawet początku sierpnia. One często zjadają korzenie na przykład pałek wodnych, przez to, że tam jest duża ilość cukru. Cukier jest potrzebny do wytworzenia tłuszczy, więc jak one sobie już gdzieś tam zapas tłuszczowy robią na zimę, to te pałki podcinają. I ja właśnie 2 lata temu pierwsze bobry sfotografowałem w tych pałkach wodnych, idąc po prostu wałem. Patrzę, kurczę, bóbr siedzi, podcina te pałki, więc zaraz wam pokażę po prostu zdjęcie, jak to wyglądało. Na drugi dzień przyczaiłem się już na niego w woderach, po prostu od strony wody, bo tu ta rzeka to jest taka płytka, tu nie wiem, z metr głębokości będzie. W najgłębszym miejscu to tak z 1,5 metra było. Tylko z bobrami trzeba uważać, bo mało kto wie, ale bobry są agresywne też, potrafią być agresywne. I ja już słyszałem o takich przypadkach, gdzie po prostu bobry kogoś pogryzły. Jak tam próbował coś wodować, czy jakiś wędkarzy, więc one jak się poczują zagrożone, nie rozróżnią węchu na przykład, to mogą pogryźć. Mam takiego kolegi z Nadbiebrzy, to on jak do wody wchodzi, to nie wchodzi w woderach, bo one gdzieś tam redukują ten zapach, tylko zależy mu właśnie, żeby gdzieś tam te bobry go wcześniej wyczuły i w dresach normalnie wchodzi, bo już miał parę takich przypadków wcześniej, gdzie te bobry go przyatakowały. Ale jak będziecie gdzieś siedzieć na brzegu, nie bójcie się, one nie są aż takimi zabijakami. Po prostu najgorzej jest, jak się gdzieś wchodzi do jakiegoś kanału, gdzie odetnie im się jakąś drogę, wtedy mogą się stać agresywne, albo jak się stanie między młodym a dorosłym osobnikiem. Ja tutaj dzisiaj z brzegu bezpiecznie fotografowałem i problemu nie było. Pamiętajcie, żebyście się nie zrażali, bo ja tutaj robię trzecie podejście dzisiaj, żeby coś tam lepiej złapać. Wreszcie mam bobra na brzegu, ale przez to, że jednak tutaj dużo ludzi się kręci, to są plusy i minusy, bo plusem jest to, że one dosyć długo pływają, a minusem jest to, że jednak z tego brzegu dosyć szybko schodzą. I jeszcze jedna sprawa, a propos, musicie się nauczyć łączyć po prostu kropki, że tak powiem, że tej fotografii przyrody trzeba gdzieś tam zacząć logicznie łączyć fakty, tak jak na przykład, co wam wspominałem z tymi okrągami na wodzie. Jak tam woda jest zmącona, no to od razu będziecie wiedzieli, że coś się za chwilę może podziać. I to jest impuls, jakiś bodziec i wy musicie na takie rzeczy się nauczyć od razu reagować. Dużo obserwacji jest potrzebnej, bo musicie sobie patrzeć po prostu, co się gdzieś tam dzieje w tej przyrodzie, kiedy te zwierzęta się odpalają. Jedne gatunki odpalają się o wybranych godzinach porannych, drugie znowu bardziej preferują godziny wieczorne, więc oprócz fotografowania, no to jest obserwacja, to jest kluczowe, co musicie robić zazwyczaj. I mi jest łatwiej, bo jak robię to dziennie praktycznie i to od już kilku dobrych lat, no to mam już takie miejsca wytypowane, że jadę i plus minus wiem, co mnie spotka, choć przyroda bywa nieprzewidywalna. Ale jak wy tam zaczynacie, albo już jesteście na średnim poziomie, no to musicie sobie cały czas gdzieś tam sprawdzać te miejsca. Jak robicie to weekendowo i macie 2 dni, to ja bym poświęcał 1 dzień na obserwację, a drugi na fotografowanie. Bo no nie da się od razu tak iść do lasu i wszystko sfotografować. Nawet jak ja wam tu daję porady różne, co, gdzie, jak,
no to mimo wszystko wy coś musicie od siebie dać i tak jakby sami musicie zaobserwować, jak u was się te zwierzęta zachowują po prostu. Jeszcze idąc w kierunku samochodu, udało mi się złapać słowika rdzawego. No, cieszę się bardzo, bo to jest kurczę ptak, którego nawet chyba słyszycie w tle. Wszędzie słychać, ale żeby go dostrzec, to jest masakra. On się zawsze chowa w takich gęstwinach, że miałem szczęście dzisiaj, że się wychylił po prostu na otwarte. Jeszcze udało się go gdzieś tam nakręcić, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko że no w takich krzakach ani tła rozmytego, ani nic, ale fajne i to. I wiem, że się powtarzam, ale to jest taki najczęstszy błąd. Pamiętajcie, że jak idziemy te bobry obserwować, czyli to są ssaki, mimo że mają bardzo słaby wzrok, to na pewno jasne plamy wypatrzą na tle ciemnych elementów. Więc tutaj ubieramy się w jakieś stonowane kolory, kryjemy najlepiej ręce jakimiś rękawiczkami. Broń Boże, nie używajcie jaskrawych ubrań typu żółty, czerwony, bo to będziecie świecić totalnie. Im ciemniejszy kolor, tym lepiej, żeby się zlać po prostu z zielenią, z krzakami. Można użyć siatki, wtedy ten efekt będzie podwojony, bo rozmyje się gdzieś wasza postura. I pamiętajcie o wietrze, że jak już będziecie siadać, to żeby wam, broń Boże, nie wiało zza pleców w kierunku tych Jeremi, bo już będziecie mieli po temacie. Ja na dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję za wasz czas, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że każdy z was teraz poogląda sobie bobry albo je przyfoci. Dajcie znać, jak wam poszło, tak jak wcześniej wspominałem. Trzymam za was kciuki. I jak możecie, to zobaczcie po prostu zdjęcia na końcu, bo bardzo dużo osób przewija te zdjęcia. Albo dajcie mi po prostu wprost znać, że wiesz co, Patryk, my tu dla filmów, zdjęcia sobie na Instagramie czy Facebooku zobaczymy. Wtedy będę wiedzieć, co robić po prostu. Więc ja wam życzę miłego dnia. Do następnego odcinka. Pa, pa.